Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Jak sprawdzić nastrój na giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, która startuje już od poniedziałku, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Informuję także i zachęcam do tego, żeby dłużej niż zwykle obserwować bloki reklamowe na naszym kanale, na naszych filmach, ponieważ wszystkie przychody reklamowe za listopad zostaną przekazane jako prezenty dla potrzebujących dzieci pod choinkę na polskiej ścianie wschodniej. I oczywiście zachęcam także do tego, żeby monitorować we wtorek o godzinie 18 nasz kanał, ponieważ pojawi się następne spotkanie Q&A. I oczywiście także informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: X, Station 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Jak sprawdzić nastrój na giełdzie? Pamiętamy, że dzisiejsza sesja jest wyjątkowa, ponieważ trwa długi weekend w Stanach Zjednoczonych. Dzisiejsza sesja w Stanach Zjednoczonych na giełdzie będzie miała miejsce, jednak będzie giełda na Wall Street pracowała do godziny 19 czasu warszawskiego, dlatego skrócony czas może ograniczyć aktywność, dlatego dzisiejsza sesja jest idealną, żeby przetestować nastrój, czyli to, w jakim kierunku pozycjonują się inwestorzy i gracze, licząc na to, że po zakończeniu długiego weekendu rynek wróci do swojej normalnej aktywności. W pierwszej kolejności chciałbym pokazać wykres, gdzie mamy zmienność na parach euro, złoty, dolar, euro węgierski, forint i euro Czechy. No i ostatnie wydarzenia dotyczące Węgier powodują wzrost aktywności i zmienności węgierskiej waluty. Natomiast siła złotego i czeskiej waluty cały czas pokazują, że jesteśmy teraz na tendencji ku temu, żeby kupować rynki emerging markets. I jeżeli będą kontynuowane wcześniejsze tendencje na euro-dolarze, to prawdopodobnie przed nami następna fala umocnienia tych walut, czyli bardzo dobre są to wiadomości dla rynku krajowej waluty, ale odsyłam do wczorajszego porannego i popołudniowego wpisu, w którym było zdecydowanie więcej o polskich aktywach. Jak przetestować ten nastrój? Jest kilka sposobów. Po pierwsze, podczas takiej sesji jak teraz, kiedy nie ma danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, to łatwo jest zobaczyć, w którą stronę rynki się pozycjonują. Wystarczy monitorować zachowanie indeksów i patrzeć, w którą stronę rynki się poruszają w takiej sytuacji jak teraz, kiedy nie ma żadnych danych makroekonomicznych. Jeżeli taka sesja jak teraz jest wykorzystywana do kupowania, to w takiej sytuacji nastroje sprzyjają temu, żeby kontynuacja tendencji wzrostowej miała miejsce po zakończeniu wydarzenia takim, jak jest teraz długi weekend związany ze świętem Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli indeksy giełdowe zaczęłyby dzisiaj spadać, to byłby to sygnał, że jednak nastroje ku spadkom mogą dominować w końcówce listopada i mogą mieć miejsce w sytuacji, kiedy rynek będzie wracał do swojej normalnej aktywności po święcie Dziękczynienia, który ma miejsce właśnie teraz. Dlatego ta dzisiejsza sesja będzie miała takie duże znaczenie, ale także są inne sposoby do tego, żeby mierzyć nastroje. Tutaj chciałbym pokazać screen z naszego konta na Twitterze. Zachęcam także wszystkich do tego, żeby subskrybować nasz kanał, obserwować nasz kanał na Twitterze, ponieważ tam regularnie każdego dnia zamieszczam ankiety dotyczące tego, jak uczestnicy mojego konta na Twitterze pozycjonują się, co myślą, co może się wydarzyć podczas dzisiejszej sesji na euro-dolarze, na warszawskiej giełdzie i na Wall Street. I do godziny 9 można rano głosować na czy dany uczestnik rynku spodziewa się wzrostów, spadków, czy też pozostania indeksu giełdowego bez zmian. I podobnie na euro-dolarze, a do godziny 15:30 przez wcześniej 2 godziny można głosować i oddawać swoje typy dotyczące tego, co według inwestora może się wydarzyć na indeksach giełdowych na Wall Street, zwłaszcza na indeksie S&P, czy będzie tendencja wzrostowa, spadkowa, czy bez zmian. I po zakończeniu głosowania o godzinie 9 rano i o godzinie 15:30 po południu możemy wiedzieć więcej, jakie są nastroje i w którą stronę uczestnicy głosowania pozycjonują się
na poszczególnych klasach aktywów, na poszczególnych rynkach finansowych. Dlatego myślę, że warto także skorzystać z takiej formy pokazującej, jakie są nastroje, w którą stronę pozycjonują się gracze i według nich co ma się wydarzyć. Jako że jesteśmy na polskich aktywach, to zobaczmy, że dzisiaj o poranku generalnie na euro-złotym niewiele się dzieje, czyli nie ma jakichś nowych wskazań na dolar złotym. Sytuacja jest podobna, chociaż tu oczywiście poprzez przelicznik euro-dolara sytuacja jest bardziej prospadkowa. Jeżeli złamiemy poziom 4,50, to oczywiście otwiera się perspektywa spadków nawet w rejon 4,30. I na koniec warto także moim zdaniem zwrócić uwagę na zachowanie polskich obligacji, które są w ostatnim czasie bardzo wyraźnie kupowane, i oczywiście indeksów giełdowych, ponieważ one najlepiej teraz pokazują, że popyt, który się pojawia na ryzyko, który między innymi płynie do polskich aktywów, chce wycisnąć te aktywa tak wysoko, jak się tylko da, licząc przede wszystkim na to, że ten euro-dolar pójdzie do góry, ponieważ to jest główny czynnik, który powoduje teraz wzrosty indeksów giełdowych w warszawskiej giełdzie. Natomiast sam indeks giełdowy, jeżeli dzisiaj zakończy tydzień na maksimach, bez większego górnego cienia tygodniowej świecy, to w takiej sytuacji byłby to sygnał jednoznacznie zachęcający do tego, żeby końcówka listopada oraz przełom listopada i grudnia był także bardzo korzystny dla byków na ryzyku. I dzisiaj o godzinie 10 poznamy dane z rynku pracy za październik dla naszego kraju i tutaj generalnie nie powinno być zaskoczenia. Dane są w cenach i myślę, że powinny być zignorowane i prawdopodobnie będą zignorowane. Natomiast na rynku światowym zacznijmy od przeglądu sytuacji w Azji, ponieważ tutaj pojawiają się informacje, że nowa fala zachorowań na wirusa w Chinach rośnie i nabrzmiewa, stąd też może wystąpić pewnego rodzaju osłabienie nastrojów w Azji i to moim zdaniem obserwujemy. Dzisiejsza sesja w Japonii była neutralna z lekką przewagą podaży. Giełda w Hongkongu była także neutralna, natomiast giełda w Korei potwierdza te tendencje, które obserwujemy w Azji, że generalnie tutaj rynek może się obawiać wpływu tego czynnika na koniunkturę w gospodarkach. Natomiast myślę, że Europa i Stany Zjednoczone będą żyły już zupełnie czymś innym, czyli tym, że znowu zaczynają spadać oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych. Jak widzimy, implikowana stopa procentowa znowu wróciła poniżej poziomu 5%, więc jeżeli się okaże, że podczas dzisiejszej sesji implikowana stopa faktycznie wróciła poniżej 5%, moim zdaniem będzie to czynnik, który będzie faworyzował scenariusze prowzrostowe podczas dzisiejszej sesji, a to z kolei będzie oznaczało, że test nastrojów na giełdzie będzie oznaczał faworyzację scenariuszy prowzrostowych. Jak sprawdzić nastrój na giełdzie? Moim zdaniem także odpowiedzią na to jest monitorowanie stawek na rynku pieniężnym, tej implikowanej stopy procentowej, która bardzo bezpośrednio wpływa na potencjał wzrostowy albo spadkowy indeksów giełdowych na Wall Street, czyli przede wszystkim indeksu Standard & Poor. Amerykańskie obligacje są generalnie cały czas kupowane. Ten miesiąc będzie wyglądał zdecydowanie pozytywnie dla amerykańskich papierów. To jest dobra wiadomość, ponieważ wygląda na to, że inwestorzy grają na szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych, a sam indeks Standard & Poor ma potencjał ku temu, żeby już nawet pod koniec tego miesiąca zaatakować potężne opory w rejonie 4060 punktów, 4080 punktów i nawet poziomy 4140 punktów. Dlatego też widzimy, że zbliżająca się strefa oporów będzie generowała test sentymentu, ale w bardzo długim i średnim terminie, ponieważ ich pokonanie będzie oznaczało odwrócenie Bessy w hossę i byłby to, gdyby się udało zakończyć notowania nad poziomem 4150, to byłby to jednoznaczny sygnał zachęcający do wizji naprawdę prowzrostowych kolejnych miesięcy i kwartałów na giełdach papierów wartościowych. To, co burzy nastroje, to oczywiście zachowanie Bitcoina, który dzisiaj rano spada. I także Bitcoin bardzo często jest wykorzystywany jako wskaźnik wyprzedzający nastroje na giełdzie,
ponieważ dość często jest tak, że to, co się dzieje na Bitcoinie, wyprzedza o kilka godzin wydarzenia na Wall Street. Jeżeli teraz Bitcoin spada, to jestem ciekawy, czy to jest dobry wyznacznik tego, co się wydarzy dzisiaj podczas sesji giełdowej. W tym wypadku oznaczałoby to spadki podczas dzisiejszej sesji. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Pamiętajmy, że dzisiaj tworzymy świece tygodniowe, a to ma niezwykle duże znaczenie dla inwestorów, którzy wykorzystują te świece do oceny koniunktury w średnim i w długim terminie. Na co należy moim zdaniem jeszcze zwrócić uwagę, jeżeli popatrzymy na giełdy papierów wartościowych, na rynek ryzyka, jeżeli chcemy zbadać i sprawdzić, jaki jest nastrój na giełdzie, to monitorowanie ceny miedzi, ponieważ jest ona bardzo ściśle skorelowana z potencjalnym zachowaniem gospodarki. Czy gospodarka wejdzie w nastroje bardziej sprzyjające spowolnieniu gospodarczemu i recesji, a wtedy miedź spada, czy też giełda będzie dyskontowała raczej optymistyczny scenariusz dla giełd papierów wartościowych w perspektywie następnych 6-9 miesięcy i w takiej sytuacji cena miedzi rośnie. Więc jesteśmy w sytuacji, gdzie jest bardzo blisko punktu psychologicznego, punktu odniesienia na poziomie $8,000, czyli każde utrzymanie nad poziomem $8,000 oznacza, że nastrój na giełdzie będzie sprzyjał popytowi na ryzyko, a każdy spadek poniżej $8,000 będzie oznaczał, że nastrój na giełdzie sprzyja spadkom i scenariuszom prospadkowym, generalnie dyskontowaniu negatywnych perspektyw dla rynku papierów wartościowych. Moim zdaniem też rynek miedzi jest dobrym wskaźnikiem, by sprawdzić, jaki jest nastrój na giełdzie. Jeżeli oczywiście amerykański dolar jest sprzedawany i rentowności spadają, to wypychane w górę jest złoto i obserwujemy to teraz właśnie na naszych oczach i obserwujemy także, jak bardzo zmaga się ze swoim wsparciem cena ropy naftowej w okolicach $77-78. Mamy średnią dwustosuncyjną na wykresie tygodniowym. Dzisiaj po południu, kiedy będziemy analizować wykresy tygodniowe, zobaczymy, jak ta średnia pracuje. Więc rynek naprawdę jest w sytuacji binarnej i musi także wybrać, w którą stronę chce ruszyć. W sytuacji dalszych spadków miałoby to bardzo duży pozytywny wpływ na perspektywy inflacyjne, czyli na perspektywy co do stóp procentowych, czyli ci wszyscy, którzy liczą na wzrost popytu na ryzyko, na kontynuację tendencji wzrostowych, powinni liczyć na to, by ropa naftowa złamała wsparcie i ruszyła w kierunku kolejnych, rozpoczynając następną fazę tendencji spadkowych. Na rynku walutowym obserwujmy oczywiście euro-dolara, który pokazuje nastroje na amerykańskim dolarze i globalne przepływy finansowe. Jeżeli euro-dolar rośnie, będzie to oznaczało, że nastroje na giełdzie będą sprzyjały wzrostom, kontynuacji ruchu w górę, natomiast każde spadki euro-dolara, czyli tendencja na umocnienie amerykańskiej waluty, oznacza, że nastroje na giełdzie będą sprzyjały scenariuszom prospadkowym i scenariuszom dyskontującym słabą perspektywę gospodarczą, co dyskontują giełdy papierów wartościowych, więc obserwujmy euro-dolara i także dolar-jena, który podobnie jak cena złota jest szczególnie wrażliwy na siłę albo słabość amerykańskiej waluty na indeksie oraz na zachowanie rentowności amerykańskich obligacji. Jeżeli te rentowności spadają, a dolar się osłabia, występuje naturalna i to bardzo silna presja, tendencja na to, żeby para dolar do jena spadała i obserwujemy to teraz na naszych oczach, jak bardzo ta tendencja wpływa na kształtowanie się kursu walutowego i kształty na wykresach, które się budują. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, która startuje już w poniedziałek, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu podczas dzisiejszej sesji, pięknego dnia i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.